Siemaneczko, powracamy z serią Jem i trenuję jak, a w dzisiejszym materiale zmierzy się z dietą najlepiej wyglądającego człowieka na świecie. Helmut Strobel, bo o nim mowa, ma 1,90 m wzrostu oraz około 91 kg. Przy takich wymiarach poziom jego tłuszczu to około 4% w organizmie. Patrząc na zdjęcia, które są dostępne w internecie, widzimy ekstremalną definicję oraz mega wymuskane mięśnie, co wszystko prezentuje się wręcz idealnie. Ciekawostką jest to, że na ten moment ma on 56 lat, ale zdjęcia, które widzimy w internecie, były robione w wieku około 45-50 lat, więc przy takim wieku utrzymywać taką formę to jest naprawdę mega wyzwanie. Mój wzrost to 1,85 m przy wadze 85 kg, więc wagowo i wzrostowo jestem blisko niego, ale zaraz zobaczysz, jak wygląda jego jadłospis. Jest to naprawdę mnóstwo jedzenia. Patrząc na jego parametry, obstawiałbym, że je on około 3-3,5 tysiąca kalorii, żeby utrzymywać tak wyśmienitą sylwetkę, ale nic bardziej mylnego. Liczba jego kalorii to ponad 6000 kalorii, a ilość białka jest po prostu dla mnie szalona. Ponad 500 gramów białka na dzień. Czy uda mi się to dzisiaj wytrzymać? Zacznijmy od pierwszego posiłku, a będziemy potrzebowali jajecznica z 6 białek jaj i plus jedno całe jajo, 3 bajgle z dżemem, niskokaloryczne smarowidło, kurczak oraz duży kubek kawy. Dobrze, że zaopatrzyłem się w taką butelkę oswojonych jaj, czyli mamy już tutaj odseparowane białka jaj. Przypominam Ci, że na kod IFM na sklepie KFD masz rabacik, więc polecam Ci, jeżeli coś kupujesz na KFD, rób to z kodem IFM, masz taniej. Jedno białko jaj ma 35 gramów, więc potrzebuję 210 gramów białek jaj. I jedno całe jajo. Pyk. Przygotowuję wszystko, łącznie z kurczakiem i widzimy się za chwilę przy stole. 3600 kalorii mamy właśnie na stole, na pierwszy posiłek. Gdybym ja redukował, to te 3600 kalorii dla mnie już by było według mnie za dużo. Już nie redukowałbym na 3600 kalorii, a to jest jego pierwszy posiłek, więc naprawdę musi on mieć bardzo duży NEAT, czyli tą taką spoczynkową aktywność, aż mi z nosa poleciało, żeby utrzymywać tak dużą liczbę kalorii, albo musi mieć po prostu mega rozkręcony metabolizm, ale w takim wieku mega rozkręcony metabolizm, no to już mi tutaj zakrawał jakieś sprawy. 320 białka w tym posiłku. No nie wiem, może tutaj kalorycznie przeholowałem, ale sugerowałem się etykietą, która była na opakowaniu, więc jeżeli coś przekombinowałem, to sorry, ale wydaje mi się, że wszystko tutaj legitnie pomierzyłem. Czemu ma związane nogi? Żeby się nie rozeszło. Jeżeli dotrwałeś do tego momentu, hashtag save the kurczak. Jakie dobre mięsko. Oh yeah. Jak to jest lepsze niż KFC, serio. No. Jak on tak je na śniadanie, to jest chyba jeden z lepszych kurczaków, jakie je jadłem. Zajebisty, serio. Kurczak z Biedrony, polecajka. Przejdźmy do bajgli. Bierzemy sobie takiego jednego. One są rozkrojone już. Ja chciałem kroić. A ładne. Klasa. Bierzemy sobie smarowidło odtłuszczone, takie masełko orzechowe low fat. To jest kozak, jeżeli chodzi o opcje takie nabijania również białka i małą ilość tłuszczu. Nowość w KFD, kto jeszcze nie próbował, to niech sobie sprawdzi. I będziemy mieli bajgla peanut butter jelly. Pyk. I kawka. Jakby ktoś mi pokazał ten posiłek i by miał wytypować, czyj to jest, to w życiu nie powiedziałbym, że to jest najbardziej wytrenowany gościu na świecie. Te białka jaj nawet mają swój vibe. Pęk. Ale dziwne połączenie słodkich bułeczek ze słonym kurczakiem. Ale kurczaczek, powiem Ci, że wyszedł klasa. 1,5 godziny w piekarniku i jest perfekt. Ile było stopni? 180? 180. Okej. Kolejny bajgel, low fat spread, nice try, bajgel. Jak lubisz serię Jem i trenuję jak, zostaw łapkę. Będzie mega miło. I bum, jajeczka z bajglami poszły, dżemik out, pasta out, a kurczak tak to wygląda. Nie ukrywam, że z kurczakiem było ciężko, dużo pozostało takich części i właśnie dlatego nie lubię jeść kurczaka w całości, bo zostaje pełno takich dziwnych sytuacji. Powoli muszę uruchamiać pierwsze aktywności, ponieważ ten gościu, oprócz tego, że ćwiczył na siłowni, żeby po prostu mieć zajebiście wyglądające mięśnie, no to również miał dużo aktywności takiej spontanicznej, że chodził. No w końcu tyle kalorii jeść, no to tak jak Ci mówiłem na początku, NEAT, czyli ta aktywność spoczynkowa musi być mega wysoka. Ale przed aktywnością, wiesz co sobie zrobimy? Shake'a, który musi składać się z 50 gramów białka i 80 gramów węglowodanów. Nie było napisane dokładnie, co to ma być za shake, tylko po prostu ma mieć takie wartości. No to wyprodukujmy sobie giga shake'a. Biorę sobie taki serek, który ma 25 gramów białka, czyli praktycznie połowa białka będzie wypełniona właśnie tym serkiem. Ten serek wjedzie do shake'a. Bang. Teraz przyda nam się odżyweczka białkowa. Jedna miarka, czyli 30 gramów prochu, dopełni nam już 50 gramów
białka w całym szejku, więc będzie petarda. Ale pozostała kwestia węglowodanów i co dać tutaj, żeby te węglowodany uzupełnić. Damy owoce. 400 gramów mrożonego mango, czyli praktycznie całe opakowanie wjedzie tutaj. Zostaw łapkę w górę! Szklana. No i przelewamy to, co wyszło, ale wyszło gęste, to wyszły lody, nie wyszedł shake. No ale będzie coś takie shake'o podobne. Zobacz, gęste lody. Ty, w sumie fajny masz przepis na lody, czaisz? Białko, owoce, mrożone i do tego jogurcik i zobacz, jaka klasa lody. Chłopie, gościu, gościarko, petarda, ja pitole. Cała szklana lodów mango, mango. No to co, długa łyżka i lecimy. Próbujemy. Ej, zajebiste. Petarda, dużo owoców. Szkoda, że jest zima. Tak to bym jadł to jeszcze bardziej spragniony. Trochę brudna szklanka. Trochę pobrudziłem, no ale jest pysznie. Kolejne kalorie wpadają, kolejne białko jest dobijane. Powiem ci, że białko ma to do siebie, że jak zjesz go mega dużo, to jesteś mega syty i teraz ewidentnie to czuję. Po tym pierwszym posiłku, pomimo że tego kurczaka, które tam zostało, nie będę ci ściemniał, jestem syty, jakbym zjadł co najmniej z 5000 kalorii. Dokańczam to i lecimy robić kroki, ponieważ kroki same się nie nabiją. Kroczki z pancake'u się wjeżdżają elegancko, na razie na liczniku około 5000, ale myślę, że dyszkę zrobimy bez problemu. Możesz napisać w komentarzu, ile kroków ty robisz dziennie. Czekam na twoją odpowiedź, ale fajne przejście. Zobacz, siknął i idzie. Kozak. Pora na kolejny posiłeczek. Mamy tutaj ryż z kurczakiem, czyli dosyć sucho. Dziwi mnie to, że jeszcze nie mieliśmy żadnych warzyw w tych posiłkach. No i w tym również. I z tego co patrzyłem, to nie zapowiada się, żeby były warzywa, więc widzę tutaj pierwszy minus tej diety, że jest mnóstwo protein, sporo węgli, ale gdzie są warzywa? Nie ma warzyw. I wszystko jest bardzo suche. Restrykcyjna dieta i prawdę mówiąc pozbawiona przyjemności. No ale nie oszukujmy się, żeby mieć takie ciało, to musisz jeść czysto, trenować, dużo się ruszać, jeść czysto i jeszcze raz trenować. No to pora zrobić trening, a przedtreningowo wlatuje kreatynka. Miareczka. No i jeszcze szybka zmiana ciuchów. Dobra, no to co? Rozpoczynamy trening. A według strony, która była dostępna w internecie z jego planem, wybieramy dzisiaj wtorkowy dzień treningowy klaty oraz tricepsa. Tutaj widzisz cały plan, który dzisiaj chcę zrealizować i rozpoczynamy od ćwiczenia takiego jak wyciskanie sztangi na leżąco, 5 serii, przedział powtórzeń bardziej siłowy niż wytrzymałościowy. Tutaj się zdziwiłem, myślałem, że jego trening będzie na zakresie około 15 powtórzeń, a jednak schodzimy też na ciężary. O, Ej! Czemu to zrobiłeś? No myślałem, że będziesz uciekać kamerą. Wstępna. No, a teraz spróbuj. No, dawaj. Dawaj. No dawaj. Czemu mi tak No, bo tak to łatwo jest, tak jest łatwo. Ale co to za metody z palcem w pępku? No, bo wtedy musisz większą koncentrację, mięśnie bardziej pompują. No dobra, no. Tapujemy. Mogę, nie da się tak. Dawaj. Ej, nie da się. Czekaj, kurwa. Czemu tak creepy nagrywa? Zajebiście nagrywa. No. Co teraz, szefie? A mogę miejsca tremieć? Dobra, space. Czekaj, ty mnie rozpraszasz, ja mam zrobić dobry trening, a jak mam z taką kamerą przy głowie robić? Jeszcze pies przyszedł. Cześć Jimbo. Pomimo tej objętości kalorii nie jestem jakoś taki mega napchany. To jedzenie zdrowe też inaczej syci. Pomimo, że tych kalorii na ten moment jest już więcej jak standardowo jem na co dzień, to z takiego zdrowego jedzenia ono jakby szybciej się trawi. Ła. Dzisiejszy dzień jest dziwny. Kolejne ćwiczenie na klatę, jakie mamy, to jest wyciskanie na stabilizującym podłożu. W moim przypadku bierzesz sobie piłkę. On się rehabilituje, piesek. Nie sądziłem, że trening będzie najcięższym elementem tego filmu. No dziwnie. Pancake cię pilnuje. Bujam się, patrz, jak wyciskam do góry. A zepnij się tak, żebyś się nie bujał. Ej! Ugryzł? No.
się zadrapał. Zadrapał chyba. Ubrysem. Dobra, szybko. Ostatnia seria. Tu zasuniemy. Dawaj, 10 robisz. Szybko. 4, 5, 6, 15 miał być. 7, dawaj. 8, 9, 10, 5, 4, 3, 2, 1. Yeah. 16. O kurde, pomóż! To jego wina. Czemu? Teraz bierzemy sobie 5 serii, 10-15 powtórzeń, maszyna motylkowa. My maszyny motylkowe nie mamy, ale mamy co? Wyciąg górny, więc przyciąganie na wyciągu górnym to będzie mój substytut tego ćwiczenia na maszynie. Od razu mamy jednorącz i też od razu dostajemy trening mięśni stabilizujący. Teraz lecimy wyciskanie francuskie na siedząco, czyli na triceps. Na koniec dipy. No to przechodzimy do kolejnego posiłeczku, a więc to będzie monotonia. Bierzemy sobie ryż i tym razem ryba. Czyli w sumie nie monotonia, ponieważ zmieniamy z mięsa na rybę. No ale w sumie czy mięso to ryba? Bierzemy talerz, ugotowany wcześniej ryż. O, elegancko, cały worek, oh yeah. Otwieramy go metodą dziurkowania. Otwieramy pacjenta. I w rozpisce typa była ryba, więc bierzemy sobie rybę. W moim przypadku zrobiłem sobie łososia. Frajerskiego łososia, niezwykłego. Frajerski łosoś wytapiany tuż. Tak się prezentuje kawałeczek. I bez warzyw. Bez warzyw, no niestety warzyw tutaj nie jemy. Tą skórę sobie od razu zdejmę też. O, łososiowa skóra poszła. No i co, tak się prezentuje posiłek. No jest on objętościowy, bo cały worek ryżu. Zostawiłeś łapkę w górę już, czy jeszcze nie? W sumie nie widać talerza, nie będzie widać, czy ja to jem. Człowieku, musi być wszystko, cały challenge musi być widoczny, żebyś mi zaufał. O, teraz wszystko widać. Jest pięknie. I pikantny jest kwestia. Serio. Grubo, myślałem, że taki zwykły chili, a tutaj jednak jest chili. Czyli ostre. Posiłek monotonny, nie ma się co oszukiwać. Sam ryż jest suchy, bez smaku. Tak go jesz, bo jesz. Jakbym tak codziennie jadł, to byłby mega przypał. I teraz pytanie, chcesz mieć taką formę i jesz codziennie mega monotonnie i tak dalej? Czy jednak jesz przyjemnie? Po co mi te 4% tłuszczu? Aktualnie mój stan energetyczny jest dobry, jest poprawny. Nie jestem jakoś zajebiście przesycony, co też jest fajne jak na taką liczbę kalorii, ale po tym czekamy kolejny posiłek z ryżem i tu może być już różnie. A na kolację wiesz co będzie? Nie, nie będzie ryż, będzie coś innego. A co będzie? Zobaczysz, oglądaj do końca. No i co? Posiłku nie ma. Mała przerwa między posiłkami. Zrobiłem sobie parę rundek w Brawl Starsa. Wkręcę ta gierka, więc uważaj. Nie trać czasu na telefonie, tak jak ja. Prawdę mówiąc, w dzisiejszym dniu zapomniałem troszeczkę o nawodnieniu, więc teraz uzupełniam pitko. Buteleczka wody wjeżdża. Dla urozmaicenia sobie supportuję taki bezcukrowy dodatek do wody. Łatwiej mi wtedy z nią pić. I taka flaszka wjeżdża leciutko. Mega lekko. Konkretny łyk wody. No dobra, to przejdźmy do tego kolejnego monotonnego posiłku, którym będzie ryż z mięsem, a cóżby innego. Dobra, biorę ten sam talerz, nie będziemy brudzić, pamiętaj, mniej roboty, jestem za. Czyli co, kolejny worek ryżu, znowu dziurkujemy, otwieramy wnętrze, cyk. No i tutaj na patelni sobie robię mięsko, no i wysypujemy po każdą porcję kurczaka. Na szczęście ostatni posiłek będzie lekkim przełamaniem tego wszystkiego. Czuję się jakbym miał dzisiaj dzień świstaka. W kółko to samo. Muszę poprawić fryzurę. Włos w talerzu, mój. Ciężki żywot ma ten gościu. Uważam, że tego kurczaka z ryżem jesteś w stanie sobie zrobić dużo lepiej niż tak tradycyjnie na sucho. Po prostu pokombinować jakieś dania, dodać trochę sera, ketchupu, sosy, warzywa. Zero przyjemności. Chyba że po prostu ten ziomek nie ma kubków smakowych i po prostu je tak, żeby jeść, żeby uzupełniać kalorie, żeby tabelki się zgadzały, ale smaku nie ma. Zbliża się godzina 24, co oznacza trzeba szybko jeść ostatni posiłek.
Tu są przygotowane białka jaj, dokładnie 350 gramów, czyli mamy 10 sztuk białek jaj. Ponad pół buty dzisiaj poszło, więc grubo. Dieta słaba, jeżeli chodzi o tą powtarzalność i taką jałowość, to jest najbardziej jałowa dieta, jaką chyba jadłem na odcinkach Jemy Trenuj Jak. Poszprejowane białka jaj, robimy jaj czyste tym razem już bez żółtka, więc nic nas nie uratuje. Same białka jaj będą. Masz tylko białka i na kolację? Białka jaja i 4 tosty pełnoziarniste. No to gra. No to gra. Dobra gościu, ostatni posiłeczek, koniec tego ascetyzmu na dzisiaj. 46 gramów białka mamy tutaj, kalorii 392 według aplikacji i 48 gramów węglowodanów i blisko 4 gramy fatu. Wjeżdżamy w to, białeczka jaj na tosty. Wygląda to jak jego forma, czyli nieskazitelnie. Ciężka droga, żeby wyglądać tak jak on, utrzymywać taki hardkorowy jadłospis. Białka według mnie tu jest troszeczkę za dużo. Jeżeli by ktoś tak systematycznie jadł, to myślę, że aż taka potężna ilość białka, no może trochę negatywnie wpłynąć na ciało. Więc ostrzegam cię, nie powtarzaj lepiej tych czynności, które widzisz na filmie, bo nie zawsze dieta twojego idola, bądź osoby, którą obserwujesz, chcesz doścignąć albo po prostu ci imponuje, jest dobra dla ciebie. Wszystko powinno być indywidualnie dopasowywane do ciebie. Do ciebie właśnie, gościu i gościarko. Bo to, że dobre jest coś dla jednego, nie znaczy, że będzie dla drugiego. Powiedział to gość, który testuje praktycznie wszystkie diety na świecie. Jak masz jakieś ciekawe propozycje, co robić w kolejnych odcinkach z tej serii, pisz, śmiało, nie krępuj się. Ocena tej diety? 3/7. Mogło być gorzej.